Witajcie! W tym odcinku przyjrzymy się plemionom, które żyją w harmonii z dziką przyrodą, z dala od współczesnej cywilizacji. Zobaczycie, jak wygląda ich codzienne życie w surowych warunkach, gdzie tradycja i natura odgrywają kluczową rolę. Siemanko! Witam Was serdecznie w południowej części Etiopii, tego pięknego kraju, zamieszkałego prawie przez 130 milionów ludzi. Jestem właśnie w regionach Doliny Omo, jestem w sumie w Dolinie Omo i przyjechałem tutaj odwiedzić 4 różne plemiona. Także przygotuję dla Was 3 fajne odcinki, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Good morning! Powiem tylko tyle. Ludzie są tu naprawdę niesamowici. Są bardzo mili dla mnie i bardzo mi się to podoba. Naprawdę coraz bardziej doceniam tą Afrykę i już tak się do niej fajnie przekonałem, że mi się tu po prostu już podoba. Oczywiście nie do zamieszkania, ale do podróżowania. Kiedyś byłem bardzo źle nastawiony na Afrykę. Mówiłem, kurczę, nie chcę. Każdy narzekał na tą Afrykę i tak dalej. Znaczy każdy go znałem. A po prostu wydaje mi się, że te osoby nie widziały fajnej Afryki i coś było z nimi nie tak. Bo dla mnie Afryka jest niesamowita. Ci ludzie tutaj, te wszystkie kolory, zwierzęta, plemiona, wszystko co tutaj mnie otacza jest niesamowite. Zapraszam na odcinek. Oglądajcie. Już jestem w takim jakby kempingu. Nie wiem, czy mogę powiedzieć kemping, są domki. Lodge po prostu. Tutaj mam swój pokój. Tutaj zatrzymałem się na 2 noce. I właśnie przyjechał kierowca. Jedziemy zaraz po lokalnego przewodnika, którego musimy tutaj mieć, żeby się dostać do plemion. Patrzę, czemu się rusza firanka. A tu idzie wiatrak. No i jedziemy po lokalnego przewodnika i ruszamy odwiedzić 2 plemiona. Dzisiaj pierwszy plemię to będzie plemię Karo, drugie plemię to będzie plemię Hammer. Plemię Karo to jest plemię, które po prostu maluje swoje ciała, ozdabia je. Fajnie, zobaczycie to. Plemię, które typowo się ośliło nad rzeką Omo. Zobaczcie, to starsi mężczyźni przeważnie się właśnie malują. Ale ta rzeka ogólnie nie ma co ukrywać, jest bardzo brudna, ma brązowy kolor. A w następnej części zobaczycie rytuały, czyli zobaczycie, co muszą tutaj przejść młodzi chłopcy, żeby stać się mężczyzną i jak kobieta musi udowodnić swoim facetom dookoła, tam bratu, ojcu, przyszłemu mężowi, że jest silna. Jaki ból może znieść. Chłopakowie najpierw malują twarz. To jest normalnie walka. Właśnie porozmawiałem z przewodnikiem, już jest bardzo fajny chłopak. I say you are very friendly. I właśnie rozmawialiśmy na temat plemienia Mursi. Plemię Mursi to jest to plemię, które kobiety wsadzają sobie dyski do ust. Mam nadzieję, że jutro będę miał okazję to zobaczyć. I to wygląda też tak, że te kobiety po ślubie wkładają te dyski i po prostu wiecie, z czasem coraz większe, coraz większe, coraz większe. O, idą. I to jest właśnie, to miejsce jest tak niesamowite, że to miejsce jest realne, gdzie ja teraz jestem. Ta Dolina Omo, ona jest realna. To nie jest tak, jak pojedziecie do Kenii na przykład i zobaczycie Masajów. To was zabierze do wioski Masajów, bo te wioski Masajów są tam ściemnione po prostu. To jest tam zrobione pod turystów. A tu, gdzie ja jestem teraz, takie nie jest. I to jest dla mnie niesamowite, że ja mogę zobaczyć takie prawdziwe życie prawdziwych plemion w Afryce i mega się cieszę. A wracając do Mursi i że mam nadzieję, że jutro zobaczę i że wam będę mógł pokazać, to oni właśnie, te kobiety z wiekiem, coraz większy ten dysk wsadzają, coraz większy, aż w końcu mają taki, wiecie, taki
bardzo duży dysk sadzony pod wargę i zaczepiony o tą wargę. So, as you see here, 4. Okay, so it must be 4 teeth removed. 4. Wow. It's my mistake. I to czyni tą kobietę piękną, silną i że się podoba swojemu mężowi. Teraz lekki biznes, wymiana. Mydło, owoce, kupiliśmy owoce. Pani nam, pani daliśmy mydło. Thank you. Bye bye. Dajemy następne mydełko pani. Ja? Ja? O, thank you. Teraz na przykład mieliśmy taką sytuację, że przychodziła jedna starsza pani z plemienia Hammer. Bo jak widzimy którąś, która wraca gdzieś z miasta, wiecie, z tobołkami całymi, to zatrzymujemy się, dajemy im po prostu mydło. I przy jednej się zatrzymaliśmy i ona powiedziała, że ona nas nie chce. I ja mówię, dlaczego nie chciała ona? I chłopak mi właśnie powiedział, że niektóre plemiona tutaj są tak odosobnione, tak żyją zupełnie gdzie indziej, gdzie nie widzą w ogóle innych ludzi poza plemieniem Hammer, że po prostu nie chciałaby się bała cokolwiek od nas przyjąć. To potwierdza dokładnie miejsce, znaczy to potwierdza dokładnie to, że jestem w odpowiednim miejscu. Wiecie, to jest niesamowite też, że tutaj posiadanie broni to jest normalna rzecz. Teraz przyjeżdżamy sobie, wiecie, stoi grupka ludzi, co drugi kałasz na plecach. Normalna akcja. Albo kałaszników, albo strzelba. Tak mniej więcej to wygląda. Patrzcie, tutaj mijamy rzekę teraz. Właśnie mi przewodnik powiedział, że jak jest sezon deszczowy, nie ma szans odwiedzić tutaj wioski Karo, bo są odcięci po prostu. Rzeka jest tak silna. Że mam szczęście, że jestem teraz w tym okresie. So we are right now from the south of Valley. We are almost in Karo tribe, which is very well known bird fencing, and they can do the cultivate as well like Hammer tribes. And those tribes are who you can find close to the Omo River beside through for the Rift Valley. So those tribes are very well known with their unique paintings, and as well they do the bull gem ceremony. They have the same house style like Hammers, you can see, and we have done like yesterday. So every single things that they can communicate with Hammers. And especially we can see the difference between married and unmarried girls once we are very close to the riverside with a view. Okay, what is the inside there? This is a storage that they can keep like sorghums or maize. Okay. They can, they can keep like for several of months or twice. Okay, what is like the unique in this village or in this tribe? As I told, the Karo tribe are very unique for their daily lifestyle, which they can do like fishing. Fishing, okay, yeah, because there is the river, of course. Because of the river, yes. They can hunt. As well, they are very unique for their painting. The girls are very unique. Once we are very close by the riverside, okay. Once we are over there, you can see the difference. How much they are very unique with their painting. And you say in the river, on the small river, when we're just crossing, yeah. Where's the rainy season? It's like not possible just come here, yeah? Yeah. Okay. Very interesting. And here in this village you can find the school as well, yeah? Yeah, because this there are several villages in Karo. We call them, there is a 3 village, and in Nowa Valley, the smallest population is the Karo tribe. Okay, how many people? And they have like several, more than like 20 or 25,000 people live, so which is like I mentioned 3. This place called Korcho, Dus and Labuk. There is the next village in this, through by the riverside. Okay. Hello. As you see, the most of them, the most of women and the girl and married girl, they have the same hairstyles. Okay. So, which are very unique. When they get married, they have something dotted, which is colored with ochres. Okay. So those are the girls which are married. And the others, you can mention some of them, they have a different hairstyle between the married and married girls. And the way they dress
the way they're dressing and the way how can they make a jewelry on their neck. They have something unification that if they are from the royal family, they can have a more like example. You can see this girl, so she means like she's from the royal family. Because, from the royal. Yeah, really? Because they need to get this one. It costs too much for them, so you need to pay a lot to get this one. Okay. So some of them they have a fee of necklace and their But she is still not married, yeah? Because she don't have a husband, yeah? You should because they have a different hairstyle. So instead of they can have a similar hairstyle sometimes, but we need to until ask them. Yeah, can we do? No, she's not married. Jaką widzę taką widoczną różnicę tutaj między kobietami a mężczyznami, że kobiety bardzo tradycyjnie są ubrane w swoje takie, wiecie, tradycyjne ubrania, a mężczyźni chodzą całkiem normalnie ubrani. Normalnie koszulki, spodenki. To jest ta taka duża różnica, którą tutaj mogę zauważyć. No i trochę się ta wioska zdecyduje, znaczy nie trochę, różni się trochę. Różni się od tej, którą widziałem wczoraj w wiosce Hammer. Dobra, teraz idziemy jeszcze zobaczyć tutaj typowo nad rzekę. Rzeka, która daje życie tutaj ludziom. Omo River. Omo River is the second biggest in all Ethiopia. Number one is Nile River. Nile, yeah? Czyli wiecie, Omo River jest drugą największą, a numerem jeden oczywiście jest Nil. Nil, który tutaj zaczyna swój bieg. So Omo River can flow to the Turkana Lake. So it can start from Gibbe. From Gibbe to the river all through. We can find also tomorrow in Dasanate Tribe as well. So the river will flow to the Turkana Lake. Okay, but the river looks dirty. They can drink the water? Or? There is a rain. It is the rain season, so the river is full. Okay, that's why. In normal time, is more clean? More clean, and people can also they can fishing and they can hunt. Okay, but now from where they can take the water for drinking? Some of them they can use beside, but they can just make it clearly. Maybe they can take for 2-3 hours, and they can put some plant to make clear. Okay. Yeah, but they used to drink this one. Okay. No i popatrzcie, musicie zobaczyć. Oni muszą, wiadomo, filtrują trochę jakoś, starają się robić to roślinami, ale ta rzeka ogólnie, no nie ma co ukrywać, no jest bardzo brudna, ma brązowy kolor. No tak jak powiedział, no dlatego, że jest teraz sezon deszczowy. No, zastanawiam się, jak bardzo się zmieni ten kolor w sezonie suchym. Bo teraz wygląda naprawdę na bardzo, bardzo brudną. I sobie nie wyobrażam w ogóle się napić takiej wody, tej brązowej. So this is a place, Omo Valley. We are in Karo. The other route takes to Nyangatom, which is close over there. There is a mountain over there. So once we reach over there, the route will take us to the Kibish. The Kibish take us to the Surma and Bodi. Then you can return to Addis or Jinka to the other route. Tutaj możecie zobaczyć, jak właśnie malują te wzory. Zaraz mi też namalują. Now, please explain why they do this. So this is the painting. It means that the Karo tribe, they're well known with this. And if you get such painting, that you are visited in Karo. People can recognize easily with the painting that we are here. Okej. No i tak wyglądam. Wyglądam, jakbym miał piegi. Wszędzie. Śmieją się za mnie, także nie wiem. Nie wiem, co to dokładnie mi narobili. Ale fajnie. So the Karo are very similar to the Hammer and Banna. So we do the Banna, Hammer, Karo. I'm as well from one of Hammer tribes. So that we are marrying each other, Banna and Hammer and Karo. So they do the bull jam ceremony and we speak the same language, similar dressing of the way, but different of hairstyle. That you can mention easily people
from the other tribes. Okay. And today we can see the bully jump, yeah? Yeah. So after this, we have some time with the Karo tribe. Then we can have a tribal market in Turmi. I can't wait because you say this is which very is special place. Tribal market, which is colorful. Then we visit after the market. We will go for have lunch. Then we will proceed to see the bull jump ceremony, which is very unique in Hammer. It means that you can change your life from child to the man. So we are right here in Karo. Yeah. For the new year. Yeah, first question. Yeah, because after 2 days at 11 of September is a new year, Ethiopian New Year, yeah? Ethiopian New Year. September 11, Ethiopian New Year. In the tribes, Yes. we can never celebrate New Year, but we celebrate one thing once a year. That it means we have a good rain season and they have a good enough crops to provide and to have everything. So this is which they celebrate, and we call there is a dance ceremony we call Evangari dance, which is afternoon dancing. Okay. So that's the most we celebrate once a year for the good providing. People are happy, they have enough food. And there's like 1 day or more days? How many days Every they single celebrate? day, every single day in the different village. They can do the dancing. Oh, wow. That's locked. Many days of celebrate. Okay. And there is one thing that it makes a difference from the Hammer and Kara and Bana. So as we see yesterday in the Hammer village, they have some beautiful jewelries on their goat skin. So this is are just clean without bead. So that's also make them different from the other tribes. So this is a typical hairstyle for the Karo woman or girl, which is pointed. So those are the ochres, ochre, clay, and incense and butter, which is the same but which is dotted. Okay, where are we going now? So we are heading to look the school how it looks, because there are several villages without a school. Okay. So we are in Karo. So we are going to look the school because the teachers comes from the town, which is very close for them. Like it's not close, like 62 or 65 kilometers away from Turmi. So they can stay here for whole of the year. Then they will go back. Okay, but we have to say about this. Now is a holiday. Now it's holiday. School is closed. The kids not going there, but we just go on. We just look. go look after Yes. to school how it's the buildings, how the cities looks for the kids. Okay. Jeszcze teraz ważna rzecz. Zapytam się, czy szkoła była tutaj wybudowana. The school was built by government? Yeah, Government. No, just from people from another country. That's government, yeah? Wiecie, jest takie coś, że przyjeżdżają ludzie do Afryki, pomagają tutaj. Hello. Budują szkoły, budują studnie i tak dalej. Ja bardzo, bardzo szanuję takie coś i popieram taką pomoc. Bo to jest niesamowite, bo po tym jak się pojeździ trochę po Afryce, jak się zobaczy niektóre regiony, to jest potrzebne i to bardzo. Taka pomoc jest potrzebna. Bo pamiętajcie, że pomagać trzeba mądrze. O, możecie zobaczyć, nawet mają tu taki plac zabaw dla dzieci w szkole. Okay, now we can explain everything So right about now this we are place. here because they have a school here from like a KG. We call it KG, like from grade 1 until 7 or 8. So the kid when they are in the break, they can play with this, and we can see the build over there, and something like they put alphabet and everything, which is the kid can easily understand, which is rooted by in English and in Amharic. Oh, maybe we can show this because it's interesting. Because in Amharic is only Ethiopia and Ethiopia and Eritrea, yeah? Yeah. Only these two countries. The alphabets are which is rooted in English, and this side you can see with Amharic. Looks very difficult. Completely different, yeah. Tutaj normalne literki. Tutaj w języku Amharic tu jest. And next is like the numbers and The numbers. numbers and is, yeah. no, numbers the same or not the same? Different. Like, different. Different. No i tutaj jeszcze są Look it. We call it like that. miesiące. Let me show you. Ha, u, ki, ha, he, hi, ho, le, lu,
li, la, le, li, lo. Ha. Look at the same ha. He حلتها عرفت كوبايانك إيش كوبايانك عرفت Kubena nie wiem. Chłopak tłumaczy teraz jak to. ha u i ha he i ho. One second. Ne. Patrzcie, tutaj praktycznie między Ha. tym to jest tak. This looks very similar. Yeah. It is a little bit different. Yes, Look but at only that small figure. difference. Yeah. Ha hu hi ha hu hi ha he He. ho. Wow. The he name and here. Yes. Number 4 is similar. Very similar. Hu, he, ha. Alright. Okay, Yeah. it's so difficult. For us, it's easy for you. For you, yeah, for you easy, for me very difficult. Dzieciaki idą też z nami nam pokazać szkołę, pochwalić jak to wygląda. Znaczy nie w każdej wiosce jest szkoła. Znaczy tutaj też są części ciała. I tutaj są opisane. To jest dobre. And also, as well, there are some plugs here, Yes. which is Okay. Yeah. But the flag of tribe, yeah? the flag of the city or from the tribes, which are very mentioned with a top or with a high of population. Okay. There is Oromia over there in the above. You can see the Oromia, Yes. Tigray, Tigray. and South Nationality and People region. And here you can get Benishangul Gumuz, and Federal Democratic of Ethiopia. And here we can find Somali, Amara, and Harar, and some of them are very here. Afar, you can find them very down there. Yes. Afar. And you can find also top here Gambela. Dobra, idziemy dalej jeszcze teraz zobaczyć. Powiem wam, że to jest bardzo interesujące tutaj. O, ile dzieci się tu zeszło. Okay, now we can see different region of Ethiopia, yeah? Yeah, you can see the land difference, which are very huge. This is the map belong to the one of Nowa Valley. We call it Sidama. You can find in Awasa. So you can easily look and you can easily look which is a very big Kanta Gamo Gofa here, which is very huge. Gamo is very huge until here. And there are also Kanta, it's very, you can see they have, every single of them, they have a different, with the different of colors. Those are the cities or the capitals in the region. The student can easily understand about the history of Ethiopia, which is built Rockhaven Church, Lalibela. Okay, Lalibela. I hear about this now. It's not easy to go in there, yeah? Because it's some fighting there. It's almost all of it. You can take flight also to visit Lalibela, Gondar, Aksum. You can do that. Yeah, but for me, it's amazing, really amazing. Yeah. So this is the place where the civilization starts, and Ethiopian history can begin from such historical places. How old is this? Maybe Lalibela, how old? since I know, but before. That's a place where the people. This is the build. Nie wiem dokładnie z którego roku, This is ale- the build where Ethiopia start. It's not under above. They start building from the ground. Yes. Musicie wiedzieć, że to właśnie Lalibela to jest kość, to jest budynek, który jest w ziemi, po prostu jest w skale wydrążony. Wstaw zdjęcie tutaj, Grzesiu, jak to wygląda dokładnie, albo jakiś filmik. No, to jest tak niesamowite. Ale powiem wam, że ta szkoła jest też pod takim względem niesamowita, że to jest wszystko tak prosto wytłumaczone dla tych dzieci, że łatwo miało się tego wszystkiego nauczyć.
Dobra, teraz przyjechaliśmy nad rzekę Omo, zjechaliśmy na dół. Idziemy zobaczyć, czy są jakieś krokodyle. So What is the chance to see? there is a place that the people can hunt for the camping. There is a Murle campsite, we call it. It's like a lodge, like ancient. It's a very old lodge and people come for hunting. Okay. So The people from eating Europe. here, crocodile? Now hunting crocodiles and wild animals, Okay. wild beasts also. So the river is very close. If we are lucky, we can see the crocodiles because the river is full. Okay, let's go. Let's go to the river. O, krokodyle w rzece, dzieciaki jakby nic się kąpią. The kids are not afraid about the crocodile? They know that there is no around. Ah, there's not around, okay. Ah, we have to go somewhere there. Yeah, because this, as I told, there is campsite here. Okay. So this is a place where, this is the place where the hammer bring the animals for the water. Okay. So during the dry season, as you see when we are coming on the route, there are animals, so they can have they can feed over there and water is Omo River. So Omo River never dry. Oh. Good for these people here. Yeah. Okej, kierowca znalazł krokodyla. Go. A tu pełno dzieci jest. Szaleństwo. Czekajcie, najpierw wam przybliżę pokazać, bo jest naprawdę tam. Czekajcie, chcę, żeby go złapało. Patrzcie. Tutaj są krokodyle na wierzchu, znaczy na wierzchu, na brzegu. Tam się pełno dzieci bawi z wioski. No i tak, tutaj macie dwa krokodyle. No tutaj dzieci się bawią, tam dzieci się kąpały. Afryka. Oh. Dzieciaki do nas przyszły. Się pytamy, z jakiego są plemienia. Dwójka z nich jest z Karo, a dziewczynka Hammer. No i tu możecie zobaczyć właśnie zwierzęta teraz idą na rzekę się napić. Kawałek dalej krokodyle. Ale podobno te krokodyle też się boją, że jak widzą gdzieś, że wiedzą, że tam ludzie są i że raczej nie podchodzą, nie podpływają. Jak to prawdy? Nie wiem. Wiecie, ile się widziało filmików właśnie na National Geographic albo gdzieś, gdzie zwierzęta piły wodę, a nagle krokodyl i zaciągał do rzeki. How many liters of water she has to carry? You can see now she has more than 25 jerkin of liters. 50 litrów wody musi przynieść dziewczyna. But she has some bags, so maybe she can carry with donkey. A, okej, może no, to faktycznie. Może osiołki jej pomagają, przecież chyba by nie dała rady. Idą kolejne kobiety. Yeah. Ayaw. Jak pani idzie z dzieckiem, zapakowana cała. I jeszcze dziecko. Daliśmy jej właśnie mydło. Kita nam cik. Patrzcie, jak facet z pistoletami. Karabiny mieli. Okay, where are we going now? So we are heading to the market of Hammer. So that's a place where we can find Hammer, Banna and Karo. Okay. So today is the biggest market. So where we can find
the biggest market's on Monday. So female market we call on Thursday. So only female can attend on Thursday. So this is the biggest market where we can find both of them. Okay. And in all, because I heard when I was in Addis as well was the biggest one was in the Monday. Yeah, there's like in all Ethiopia every Monday it's like No, mobile no. There is in Turmi you can say on Monday, but in Kayapur, in Aluba on Tuesday and on Saturday. Okej. To jest niesamowite, jak ci wszyscy ludzie tutaj są ubrani. To jest tak coś innego niż ja widziałem w ogóle wcześniej gdziekolwiek. What is like the best thing what can I buy here? Just for me, just like from souvenir from here. Maybe jewelry. Oh, okay, that is a good idea. Maybe I can buy for my girlfriend as well. Yeah, that's good. We can find later on. You know what's that one? What? Now, for example, this is like a 25 or Yeah, 25 for the liters water. of jerkin, so they can carry. This is very heavy, and because they can never find easily, because this is which is traded or provided by government with oil. Okay. Once they finish the oil, they sell it. Yes. O, pierwszy turysta, którego widzę. And there is a tire. It's a shoes. Okej, no tu macie typowo robione z opon buty. So we are almost in a hammer market. This is a place where we can see the very special and unique. And most of the time, you can see them, hammers, bana, and as well carols here. And some of them, they bring firewood. And there is a place where we can see also the ochres, which is they buy all they can provide here to sell it. So we are heading here. Idzie sobie tu z karabinem normalnie. Anju, What is the price like for wood if you want to buy 200. 200? Okay. This is ochra, yeah? Yeah, this is the ochre. Yeah. Can I see? Patrzcie, tak wygląda ochra i to właśnie mieszają z jakimś tłuszczem i tak robią wtedy właśnie takie włosy, jak tu panie mają. Niesamowicie to po prostu wygląda. So this is especially where they can sell the ochres. Okers, okay. Ochres, and this is a place where we can find the coffee, not Oh, the this real coffee. we can go just Yeah. like inside? Yeah. Patrzcie, tutaj sprzedają drzewo. It's not the real. Tutaj. It's a cover or the shell. Czyli tutaj są tylko łupiny kawy sprzedają. Hello, can I look? Tutaj to są właśnie, z tego mi mówili, że to łupiny kawy to są po prostu. The shell or the cover, but Yes. not. This is only for the tribes. Yes. Okay, and they make the coffee from this as well, yeah? Yeah. So I'm actually for the tribals, not for the people who live in town. Okay. So people who live in town, they use the bee. Yeah, of course. No, czyli wiecie, no ludzie w mieście używają nasion, a ludzie, którzy już z plemią gdzieś chcą coś taniego, a chcą kawę pić, to po prostu takich łupin, które zostają z kawy. What is the next? This is the ochra, yeah? Yeah, okay. And they sell also moringa. What's the moringa? That's the green. What's this? It's a plant. It's a leaves that they can cook and they can eat. So we call it Okay. moringa. Moringa, okej. Zobacz, jakie pani ma też blizny na plecach. So this is What a is it? place where they Jewelry. can sell their bead. Okay. So it means they can buy from here. This is the different of color of the beads, and they can put on their goat skin to be beautiful and to attractive. You can see that. So they can buy from this, and they can make by themselves. Okay, but the colors meaning something? They have some meaning? Or no? No meaning. Okay, just your But- choice. Which Yeah, color you yeah. like it, yeah? Yeah.
Niesamowite. This is a place where they sell the tobacco. Thank you, thank you. So Tobacco. tobacco. They have two types of tobaccos. Okay. So here they have with a bottle, they have a powder with a snip. Okay. And the other one is for chewing. They put in here, yeah? Okej. Czyli na dziąsła dają jedną część, a druga z inną. O, tutaj sprzedają już nasiona kawy typowo. Beans and Yeah, some beans. eggs. What is the difference? Of course, it's the different, but what's the difference in the price between the beans or between the another? Bo tutaj macie, tak jak wam mówiłem, tutaj są skorupy, takie, które zostałoś tylko, a tutaj pani sprzedaje typowo. I know what nasiona. that one is more expensive. More expensive, yeah, but it's like double or Yeah, triple. because they used to eat that one. So this is only like a tea. Okej. Czyli widzicie, ziarna kawy też tutaj można jeść po prostu, żeby działały. No to typowo się zaparza. To jest bardzo ciekawe, bo ja słyszałem o tym pierwszy raz właśnie na północy Etiopii. Czy mamy kawę z ziaren, zrobione z łupin? No mówię, jak to z łupin? Jak można z łupin zrobić? Jak można z łupin zrobić? No i się okazało, że tak tu jest. So this is a place where they sell sorghum and the maize. So the white one is the maize and the other one is the sorghum. This is the corn. Corn, yeah. This is That's the the corn. maize. Patrzcie, ciężkie wory. Pani, o sorry, biorą, idą. Czasem w niektórych krajach ludzie po prostu, wiecie, od razu mówią, że nie chcą i tak dalej, żeby nie nagrywać. On mówi, że ludzie Hammer są najbardziej miłymi ludźmi ze wszystkich tutaj plemion, że nigdy nie ma z tym problemu. Nie biorą ciężkie torby i wracają. Test we can test later on. Okay, I won't. We talk about now the people because they're selling the honey. And It's the place where the honey, which is produced by the hammer. So The hammer. hammer can bring because they make the beehive, okay. and there is occasional they can collect the honey from the beehive, so they can bring to sell in the market. So people can make the honey wine and they can sell here. Okay, and they how they do honey wine? So they will mix it with the water, Okay. and they can keep for 1 week or 2 weeks. You think they sell it here as well, honey wine? Here you can buy only the honey. Only the honey. Okay, Only and the they honey. make it in then, the home, yeah. Then they can make it at home. Okay, hello, how are you? What five? Five. Patrzcie, jak to wygląda. Tutaj sprzedają też garki, które używają do gotowania wody, do robienia kawy. From what they use it? This grass? Grass for the roof of house. Ah, for the roof. Okay, that makes sense. So okay, we the can go pot- closer. Yes. This is a place where you can find a different of handcrafts, which it mentions from different tribes. Okay, you can talk something about this because this is where the woman Yeah, of the first wife. on the first wife. Okay. So if we move this one, that means she's the second wife. She has only two. second wife. If she has three, first wife. Okay. When she have only one? Third. Third one. Wow. Dobra, jest dużo ładnych rzeczy. And Okay, I have to find something for me alright. in my house. And also the seat, you can see the seat. Okay. And it mentions different tribe. So one all you can search of them, they can from Hammer, and those are from Ja the nie Morsi. wiedziałem właśnie and from co Karo oni also. co nosili w rękach. Każdy facet nosił coś Hammer takiego. and Morsi. Okej. Nosił coś takiego, nie wiedziałem co to jest. To jest do siedzenia. Ale bajer. Dobra, idziemy teraz jeszcze w kolejne części. Tutaj możecie zobaczyć też. Tam też coś w sumie drewno sprzedawali. Tutaj znowu. Ciekawe tutaj biznes jest kupować tu drewno, skoro wszędzie dookoła, gdzie pójdziecie. This is a place where you can see more the moringa. Okej.
No i wychodzimy już z marketu. Powiem wam, że to było naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie, żeby zobaczyć takie coś. Niesamowite, naprawdę. Bardzo się cieszę, że tu trafiłem. Dzieci mnie zobaczyły i teraz za mną chodzą. Co to za dziwoląg przyszedł na targ? Jakiś taki inny. Hello, hello. Ja dziękuję, ja nie potrzebuję dziecka, dziękuję. Dobra, tutaj zakończę ten odcinek. Dzięki wielkie, że oglądaliście kolejną część z mojej wyprawy na plemiona. Dzisiaj zobaczyliście plemię Karo, dodatkowo zobaczyliście targ plemienia Hammer. A w kolejnym odcinku zobaczycie, jak wyglądają ceremonia. Miało to być w tym odcinku, ale ze względu na to, że było już tyle atrakcji, to nie chcę przyciągać tego odcinka, zobaczycie to w kolejnym. Jeśli wam się podoba to, co robię, jeśli doceniacie moją pracę, zostaw subskrypcję, żeby nic ci nie ominęło, naciśnij dzwonek i zostaw łapkę do góry, niech te filmy będą lepiej promowane. Im więcej łapek w górę, im więcej komentarzy, tym algorytm czyta to i jest lepiej i są bardziej wybijane do góry i dzięki temu mój kanał jest coraz bardziej popularny. Dziękuję wam serdecznie za to, że mnie oglądacie, bardzo to doceniam. Pozdrawiam serdecznie.